Zapraszam Was na przygodę do świata Home Assistant od zera do zautomatyzowanego domu. Wszystkie odcinki będą w języku polskim. Zaczniemy od wybrania sprzętu pod Home Assistant. Home Assistant będzie zainstalowany na Proxmox. Będziemy tworzyć automatyzację, łączyć urządzenia z typu Sonos, Shelly, urządzenia, które podłączamy do Zigbee, Wi-Fi, połączymy się z Google Assistant, założymy Cloudflare, będziemy tworzyć skrypty, sceny, stworzymy dashboarda przy pomocy Sweet Home 3D i wiele innych rzeczy. W dzisiejszym materiale wybór sprzętu, instalacja Proxmox i Home Assistant. Smarty zaprasza, dajcie suba. Widzicie tutaj sprzęcik mini PC z Lenovo. Jest to ThinkCenter. Dosyć ciężki sprzęcik, ale jest tam dużo napakowane rzeczy. ThinkCenter M710Q. Jest w nim Intel i5 7 generacji. Dosyć mocny, ale może pomówmy najpierw o wyborze samego sprzętu. Takiego sprzętu znajdziecie bardzo dużo. Ja wybrałem akurat Lenovo, ale jest Della, jest Intela, Fujitsu, no przeróżne są firmy, które oferują takie malutkie mini PC. Czy jeden jest lepszy od drugiego? Ja kierowałem się tym, że chciałem mieć od 4, na pewno co najmniej 4 GB RAMu, dysk SSD co najmniej 128 GB. Jeśli chodzi o procesor, to nie chciałem, żeby był za wolny i tutaj sprawdzałem jego wydajność na benchmark CPU. Jest taka stronka, wpisujecie dany procesor i macie jego ranking. No i wybrałem sobie kilka modeli, które mnie interesowało, wrzuciłem je do tego właśnie rankingu i tak naprawdę procesor odegrał najważniejszą rolę przy wyborze sprzętu. Czy Lenovo będzie ok? No nie wiem, są różne sprzęty, ten sprzęcik akurat ma wentylator, niektóre nie mają wentylatorów i po prostu są tak zbudowane, są większe i chłodzą się dzięki temu, bo są całe w takiej kryterce. Jeśli chodzi o mój sprzęt, to tutaj mamy 8 GB, dysk chyba 250 GB, SSD, ten taki malutki, taki duży pendrive, czyli tutaj jest jedna strona jest kompletnie pusta, można sobie dołożyć ten taki dysk SSD, powiedzmy normalny, duży, taką większą wtyczkę. Jeśli chodzi o procesor, to nie wiem, czy on jest tu wypisany, ale macie go właśnie teraz na ekranie, jaki to jest model, ale dosyć mocny. W rankingu nie wypadał tak źle, porównywałem z innymi i były one trochę znacznie niżej w rankingu. Jeśli chodzi o samą obudowę, jest tutaj sporo wejść USB, tych szybkich, czyli 3.0 i 2.0 z tyłu. Tu mamy ładowanie, wejście DisplayPort i jedno drugie, no i do podłączenia do internetu. No a resztę niestety nie wiem, co to jest. Słuchawki, mikrofon. Wydaje mi się, że nie macie co się stresować, jeśli chodzi o ten sprzęcik. Są one tak zrobione, że jeżeli Wam czegoś zabraknie, typu dysku czy RAMu, możecie to kupić. No z procesorem może być trochę gorzej, bo wymiana nie jest, zakładam, dla wszystkich nie może być, nie jest taka prosta, więc brałbym lepszy procesor, a resztę łatwo dosyć wymienić. To urządzonko kosztowało 500 zł. Z Allegro zakupiłem, może linka wrzucę w opisie. Do jakichś innych również. Jakbyście to kupili z mojego linku, to zawsze parę złotych może do mnie by wpadło, więc dzięki. I jak przyjdzie takie coś do Was, to zazwyczaj po odpaleniu będziecie mieć tam Windowsa. Tutaj też również był Windows zainstalowany. Była to chyba 10. No i taki sprzęcik nada się na pewno do zainstalowania Home Assistanta i paru innych rzeczy. Bardzo dobrze to wszystko ogarnie. Ja póki co mam pomysł, żeby zainstalować tu Home Assistanta i oprogramowanie do obrazu z kamer, może jakiś serwer multimedialny, podłączyć jakieś dodatkowe dyski, tam może coś wrzucać, no jeszcze to zobaczę, ale głównie taki do rozwoju. Wiem, że jeszcze tam trochę rzeczy będę mógł wrzucić, dlatego nie jest to jakaś
powiedzmy malinka, która tylko będzie ogarniała Home Assistant i więcej nie da rady, ale tu możemy naprawdę sporo rzeczy to instalować i to używać ze spokojem, wiedząc, że to się nie będzie grzało, będzie dawało radę. No i szybkość też jest również ważna po jakichś crashach czy wyłączeniach prądu. No dobra, to wydaje mi się, że na ten moment, jeśli chodzi o sprzęt, to wszystko. Wiecie, że nie trzeba się martwić tym sprzętem, że to jest, nie musicie dużo czasu tracić na wybór tego sprzętu. Ważne, żeby był cenowo dostępny dla Was i możecie rozpocząć przygodę z Home Assistant, no i paroma innymi rzeczami, które możecie zainstalować na ten mini PC. No to teraz odpalimy to urządzenie, podłączę do niego monitor i klawiaturę, ale tutaj, jak mówiłem, jest Windows zainstalowany, ale ja w międzyczasie zainstalowałem sobie już Proxmoxa, chociaż plan jest taki, że zrobię wszystko od zera i pokażę Wam to. Z tym, że Windowsa tutaj już nie będę miał, także musicie zrobić parę ustawień w BIOSie, ale to mogę Wam pokazać. Więc podłączę i zaczniemy od ustawień w BIOSie, które będą nam potem przydatne w kolejnych etapach. Dobra, to wydaje mi się, że już mam ogarnięty sprzęcik, jest wszystko podłączone i ustawienie teraz mam na moim mini PC takie, że jak będzie prąd, to on się automatycznie włączy. I właśnie to będziemy musieli zrobić w BIOSie plus wirtualizację hardware'u, żeby to trzeba to po prostu włączyć, żeby było to dostępne. Będzie to potrzebne do Proxmoxa. Nie znam się na szczegółach, ale dzięki temu będziemy mogli mieć kilka wirtualnych systemów operacyjnych. Bez tego inaczej nie da rady, ale dobra. Różne są metody do wchodzenia do BIOSa, bo musimy wejść do BIOSa. Każdy system może mieć inaczej, ale sami ludzie próbują, powiedzmy, wciskać F1, F2 czy Escape, chyba 10, 11, 12 i na przykład nie działa. Problem polega na tym, że jest przycisk FN i wtedy trzeba wcisnąć F1 na przykład, czy F2, czy tam F pozostałe. I właśnie dlatego niektórzy ludzie nie mogą wejść, bo nie wiedzą, że trzeba też jeszcze FN przycisnąć. I u mnie na przykład, żeby F1 wcisnąć, to trzeba trzymać przycisk FN. Więc spójrzcie u siebie, jak to jest. Czy przycisk F1 to na pewno jest sam F1, czy czasem nie ma tam jakichś podprzycisków, czy nie robi ten przycisk czasem co innego. U mnie na przykład rozjaśnia, u mnie na przykład przyciemnia ekran. Więc zobaczcie, jak u Was jest. To odpalmy i nie wiem, będę tak Wam pokazywał, czy to widać ten ekran, czy nie. Zobaczmy. Zakuszone, ale powinno być coś widać, więc odpalamy i u mnie w Film Center wystarczy trzymać FN i F1. Już się włączyło. Nie wiem, czy ekran się włącza. Nie widzę, żeby ekran się włączył. O, dopiero teraz. Okej, to widzę, że Proxmox się już mi włączył, więc będę musiał zrestartować. O, ja wam pokażę. Więc robimy shutdown. Działa? O, to logowanie. Dobra, to włączę go z buta. Wcisnąłem przycisk. Się włącza. Trzymam F1, FN, F1. Dobra. Nie włącza się. Sam go ręcznie włączyłem. Odpalamy go. Trzymamy F1, FN. Jesteśmy w BIOSie. I dajcie mi co jakoś ustawić. Dobra. Teraz jak się poruszamy i jeśli chodzi o żeby komputer się włączał przy tym, jak straci zasilanie i potem odzyska, to wchodzimy tutaj przy Power. Jeśli chodzi o mój system, w każdym może być inaczej, ale u mnie jest Power. After Power Loss, czyli tutaj musi być zawsze Power i musi być Power On. Czyli po utracie zasilania, potem po odzyskaniu ma się włączyć i tak będzie działać. Jeśli chodzi o drugą rzecz, czyli Hardware Virtualization, to Advanced CPU Setup i Intel Virtualization Technology musi być enabled, czyli włączone. Te dwa ustawienia najpierw w BIOSie robimy i jak to będziemy mieli, no to możemy instalować nowy system i te dwa ustawienia będą nam potrzebne. I teraz w zależności, jak będziemy chcieli zainstalować Proxmoxa, czy wchodząc w Windowsa i poprosić go o bootowanie z USB i zainstalować Proxmoxa, lub już w BIOSie od razu tutaj, jak jesteśmy, możemy zmienić bootowanie, czyli po czym ma się odpalać nasze urządzenie. Jeżeli bootowanie zrobimy na USB i na pendrive'ie będzie Proxmox zainstalowany, to on automatycznie się odpali i zainstaluje, tylko że po zainstalowaniu będziemy musieli to ponownie zmienić. I teraz szukam tego bootowania w startupie. Teraz możemy zrobić tak, primary boot sequence i
u mnie jest ustawione tak, że najpierw będzie z dysku bootował, czyli będzie szukał systemu operacyjnego z dysku, potem USB key, chociaż nie wiem, który to jest, potem jest inny dysk, który akurat nie ma podłączony, to jest właśnie miejsce na ten duży dysk i tak to wygląda. No, będę musiał spróbować, nie wiem, który jest do który, chociaż muszę spróbować potem na przykład na USB key. Jeszcze zobaczę, czy któryś jest podpisany jakoś. 1, 2, ale to nie piszą, który to jest, ale na samo urządzenie jest napisane 1, 2, 3, 4, 5, no i 6. Bo jest ich aż 6, więc próbujemy ustawić tak, że USB key będzie jako pierwsze i szukamy na klawiaturze plus i wtedy plusikiem zmieniamy kolejność tego i najpierw spróbuję znaleźć system na USB key. Jak mówiłem, nie wiem, który to jest, spróbuję, że będę wkładał do różnych. Na razie tak to zostawię i będziemy musieli wgrać na jakiegoś pendrive'a, Proxmoxa, plik instalacyjny, który jak odpali się, to będzie chciał nam zainstalować go na dysku. To teraz, jeśli chodzi o nasz mini PC, to mamy wszystko. Przejdziemy na zwykłe komputery, to już będę pokazywał ekran i tam ogarniemy ściągnięcie i zainstalowanie Proxmoxa. Możemy przy okazji ściągnąć Home Assistanta, Balena Etcher, jeszcze wydaje mi się, że ten program będzie potrzebny i do łączenia się z Proxmoxem kolejny programik, ale to już na innym komputerze. Jesteśmy już na moim laptopie. Teraz pokażę Wam, co trzeba ściągnąć. Wszystkie linki do tych rzeczy wrzucę w opisie filmu, no ale musimy ściągnąć Proxmoxa, tą wersję. Jest to plik, który nie jest w takiej formie, którą byśmy już mogli wrzucić na pendrive'a. Będziemy jeszcze potrzebowali inny program, który się nazywa Balena Etcher i to jest drugi program, który musimy ściągnąć. I od razu powiem Wam, że na tej stronie, na stronie Home Assistant, pod tym linkiem musimy ściągnąć Home Assistant, który po zainstalowaniu Proxmoxa wrzucimy na nasz mini PC i poprosimy Proxmoxa o zainstalowanie tego. Aby wrzucić Home Assistant na nasz mini komputer, będziemy potrzebować ten program, czyli WinSCP. To jest taki Windows Commander, chyba też taki znany był program, ale tu ja mam taki i te 4 rzeczy ściągnijcie i jak już to będziecie mieli, to możemy przejść do wrzucenia Proxmoxa na pendrive'a. Teraz podłączę pendrive'a i pokażę krok po kroku, jak to wygląda. Wrzucam pendrive'a. Ja już mam na nim zainstalowany Proxmoxa, ale zainstalujemy go, wrzucimy go jeszcze raz. Zakładam, że już macie zainstalowanego Balena Etcher, więc teraz wpisujemy sobie ten program, odpalamy go i bierzemy flash from file, wybieramy naszego Proxmoxa, plik Proxmox, który ściągnęliśmy. Jest to plik ISO. Możemy otwórz i tutaj musicie wybrać pendrive'a, którego właśnie podłączyliście do komputera i u mnie jest to 8 giga, to jest ten mój pendrive. Bierzemy select i jak tu mamy, robimy flash, no i chwilę czekamy. Tak, chcemy, zezwalamy. Nie wiem, czy to widzieliście, ale wyskoczyło powiadomienie, czy na pewno chcę to zrobić. Teraz jest walidacja. OK, wygląda na to, że mamy to. Completed, successful. I teraz jak mamy już Proxmoxa wrzuconego na pendrive'a w takiej formie, którą nasz mini komputer odczyta, możemy przejść do naszego mini PC, podłączyć pendrive'a do portu USB i liczyć na to, że wszystko ładnie się odpali. To teraz przejdźmy teraz na inny ekran, który będzie pokazywał to, co się dzieje na moim mini PC. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać, ale teraz jest
widoczny ekran podłączony do mojego mini PC. Pendrive'a, który otrzymał Proxmoxa, włożę do portu USB, który jest z przodu, tuż obok wejścia na słuchawki. Mini PC jest teraz włączony i przypominając jeszcze w BIOSie ustawiłem na USB key, bootowanie z USB key jako pierwsze, dopiero potem jest bootowanie z dysku SSD, który jest w środku. Ok, teraz wybieramy pierwszą opcję, Graphical. Teraz będą się działy jakieś czary mary i powinien włączyć się instalator Proxmoxa. Mamy pierwszy widok instalatora. Musimy zapoznać się z warunkami użytkowania. Agree. Wybieramy miejsce instalacji. No ja mam tylko jeden dysk na moim mini komputerze, więc wybieram go i biorę Next. Państwo, czas Warszawa, klawiatura polska. Dalej hasło trzeba zapamiętać, bo to będzie bardzo ważne hasło, żeby połączyć się z Proxmoxem i nim zarządzać. Login zawsze do Proxmoxa to jest ROOT, czyli root. To wpisujemy hasło, e-mail i next. Przez to, że mam podłączony internet już do mini PC poprzez kabel, który podłączyłem wcześniej, wiemy do jakiego gatewaya podłączony komputerek. Gateway to mam na myśli router i jaki Proxmox dostał adres IP. Musimy również ustalić hostname. Może to być ha.com. Dalej. To jest podsumowanie. Bierzemy install. No i czekamy. Warto dodać, że to co było na tym dysku zostało skasowane, więc upewnijcie się, że nie macie nic ważnego na dysku, na którym instalujecie Proxmoxa. I widzieliście, co było napisane na końcu. Teraz jak się Proxmox zainstaluje, to możemy przejść już na przykład na laptopa i poprzez przeglądarkę internetową wejść na adres IP, który został przypisany do naszego komputerka. W moim przypadku było to końcówka 185 i potem trzeba jeszcze wpisać port, czyli 2.8006. Jak tam się połączymy, no to będzie już wtedy połączenie z Proxmoxem. Będzie trzeba wpisać login, czyli root, ROOT i hasło, które wpisaliśmy wcześniej. Mój mini PC zrestartował się, no i bootowanie mam nadal z USB i mam podpięty pendrive, czyli nadal znowu chcę się Proxmox zainstalować. Co zrobię, to kliknę escape, widzę, że to nic nie daje, no to zrestartuję mój mini PC i wyciągnę pendrive'a. Pendrive wyciągnięty, mini PC ThinkCenter się teraz restartuje. Powinien odpalić się Proxmox. To chwilę czekamy. OK. Teraz będzie pierwsze odpalenie Proxmoxa i jak będzie odpalony, to możemy przejść na przeglądarkę. Wygląda na to, że wszystko działa. Możemy się zalogować tutaj, ale jak mówiłem, nie będziemy się logować tutaj, tylko przez przeglądarkę na laptopie. No ale ważne, co tutaj jest pokazane, to IP, gdybyście nie spisali, zapomnieli przy instalacji, to macie tutaj podane. No to ja przechodzę już do laptopa. Jesteśmy z powrotem na laptopie i teraz spróbujemy połączyć się z Proxmoxem. Mam wpisane IP komputera mini PC wraz z portem. Połączenie jest prywatne i tak akceptujemy i pyta się nas o login, który mówią, że jest root, hasło, które wymyśliliśmy wcześniej i wszystko w porządku. Login. Tu klikamy OK i mamy to. Teraz już możemy przejść do instalacji Home Assistant, ale aby to zrobić, potrzebujemy stworzyć wirtualną maszynę. Klikamy w przycisk Create VM. Możemy od razu zaznaczyć, żeby widzieć rzeczy zaawansowane. I tutaj ważne jest, aby zaznaczyć Start at Boot, czyli przy włączaniu się Proxmoxa nasz Home Assistant również zostanie włączony. Możemy tutaj wpisać nazwę. Ja to nazwę HA. Możemy klikać Next. Jeśli chodzi o OS, czyli Operating System, zamieniamy na Do Not Use Any Media. Reszta zostaje ta sama. Klikamy dalej. Tutaj musimy zmienić Machine na Q35 i BIOS na UEFI i
przy FI Storage wybieramy lokal -LVM. OK, możemy klikać dalej. Jeśli chodzi o dysk, to co tutaj jest możemy pominąć. Będziemy dalej. Przy CPU cory możemy zmienić na 2. Mając cory 2, to jeszcze mogę dopowiedzieć, że to w zależności od waszego urządzenia, jakie macie, to możecie tutaj różnie alokować to wszystko. No ale 2 to powiedzmy jest to, co jakieś tam pewne minimum. Przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o RAM, który chcemy zaalokować, tutaj jest opcja taka, że on im będzie więcej potrzebował, to sobie po prostu go weźmie, ale możemy powiedzieć, że 4 GB RAMu możemy dać, czyli 4, 98, przepraszam 6 i next. Przy network możemy przejść również dalej i tutaj mamy podsumowanie. Ważne, żeby nie było to odpalone Start After Created, tego nie chcemy, bo będziemy przed odpaleniem wrzucać jeszcze Home Assistant jako taki startowy system. Więc mając to, klikamy Finish i wchodząc w nasze środowisko PVE, które to było po lewej stronie, rozwijają się nasze zasoby i mamy HA, to jest to, co teraz stworzyliśmy. I teraz co musimy zrobić, to wrzucić plik Home Assistant, który ściągnęliśmy tutaj z tej strony do Proxmoxa. W tym celu jest potrzebny ten program WinSTP i ja go mam zainstalowanego, więc pokażę wam, jak to działa. Otwieramy go i będziemy musieli utworzyć nowe połączenie. Tu jak widzicie, ja już mam jakieś połączenie, ale to jest moje stare, które teraz mam inne IP i protokół pliku SFTP, nazwa hosta IP, muszę edytować IP, czyli u mnie było 185, numer portu zostawiamy, nazwę użytkownika root i hasło, które ustawiliście. Zapisujemy i możemy kliknąć logowanie, powinniśmy się połączyć. OK i jesteśmy. Teraz plik Home Assistanta, po lewej stronie musimy go wybrać. Jest to ten plik i co ważne, ten plik został rozpakowany. Plik, który ściągnęliśmy, jest skompresowany i należy go rozpakować. Możemy kliknąć przycisk prawy, u mnie więcej opcji i 7-zip. Wypakuj możemy wziąć tą opcję, klikamy w tą opcję, tworzy się nam nowy katalog z rozkompresowanym już plikiem, który należy wrzucić do Home Assistanta, czyli wracamy do WinSTP i to jest u mnie właśnie ten plik. Przeciągamy, klikamy na niego, przeciągamy na prawą stronę i zaczyna się kopiowanie. OK, mamy go już wrzucony na Proxmoxa i możemy wrócić do przeglądarki, gdzie otworzyliśmy Proxmoxa. Mamy ten obraz i teraz musimy go dołączyć do naszego środowiska. Musimy przejść do konsoli, do shella na głównym środowisku PVE. U mnie tak się nazywa i tutaj należy wpisać komendę, którą dorzucę do opisu filmu i jest ona następująca. QM import disk 101 root. Teraz musicie wpisać nazwę pliku, którą rzuciliście. Może ona się różni na przykład wersją. U mnie chyba jest 10,5, jeszcze sprawdzę. 10,5, tak, 10,5. 10,5, teraz jeszcze rozszerzenie. Local LVM, format QCO2. Wydaje mi się, że to jest to. I jak to mamy, to klikamy Enter i jest jakiś error. Przepraszam, musicie tutaj wpisać zamiast 101 to swój numer, który został przypisany do waszego środowiska. U mnie to jest 100, nie 101, więc 100 i palamy. OK, teraz poszło. I jak to mamy, no to możemy przejść do dalszych czynności. Jak mamy już dołączyliśmy już ten plik Home Assistanta do naszego środowiska H, to możemy wykasować już na serwerze plik, który wrzuciliśmy wcześniej, tak żeby tam nam nie zaśmiecał. Jak to już mamy, to przechodzimy do HA naszego środowiska, wchodzimy w hardware i tutaj hardware to jest nasz nowo dodany, czyli ten plik Home Assistant. Ten hard disk możemy skasować, czyli bierzemy detach, odłącz i został on odłączony i możemy go teraz skasować. I klikamy
hard disk został teraz zamieniony na unused disk 1 i ten bierzemy, zaznaczamy go ponownie i bierzemy remove. Tak, ale teraz nie mamy żadnego dysku i teraz musimy wejść w unused disk. Klikamy w niego 2 razy i klikamy add. Został on teraz dołączony i teraz mając to możemy wejść w options i boot order. Jeśli chodzi o boot order, to wyłączamy te dwie rzeczy i dodajemy nasz, czyli ten nowy na samą górę, przyciągając do góry i go trzeba jeszcze włączyć. To jak już mamy, klikamy OK i jesteśmy gotowi do odpalenia naszego środowiska HA. I teraz klikamy w końcu Start, odpalamy nasze środowisko i wchodzimy do konsoli, żeby wiedzieć, co się dzieje. Jak widzicie, teraz pojawia się problem przy odpaleniu tego, bo jest Secure Boot włączony. Żeby to wyłączyć, czyli ten Secure Boot, a opcję nie będę w to wchodził, ale musimy to wyłączyć wchodząc do BIOSa. Jeśli wpiszemy Exit, Enter, powinno nas przejść do BIOSa, tak. Tutaj przechodzimy do Device Manager, Secure Boot Configuration i trzeba wyłączyć Secure Boot, czyli tutaj klikamy na X, Enter i teraz jak to wyłączyliśmy, to musimy jeszcze zapisać F10. Możliwe, że musicie wcisnąć przycisk Fn na klawiaturze i F10 jak ja, tak i Y, czyli zapisujemy, wychodzimy. Tutaj to wszystko i możemy resetować. Schodzimy na dół, klikamy Enter na reset. I już widzimy, że wszystko działa, już pojawiają się powiadomienia, że jest wszystko ok i instalacja zaczyna ruszać. W tym widoku już wiemy, że Home Assistant jest już zainstalowany, nie jest do końca skonfigurowany, ale już jest. Teraz mamy widok na jakie jest IP Home Assistanta, ale w tym odcinku nie będziemy przechodzić jeszcze do Home Assistanta, nie będziemy go odpalać. Pokażę ten proces w kolejnym odcinku, a na ten moment to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam, jaką wybrać maszynę, jak zainstalować Proxmoxa i Home Assistanta. Zapraszam Was jeszcze raz razem ze mną na przygodę od zera do zautomatyzowanego domu. Subskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka.